Zanim wejdziemy na szlak, szybka podpowiedź dla tych, którzy śpią na kółkach. Darmowy spot na nocleg? Mamy cicho, płasko, bez zakazu, sprawdzony. Idealny, by odpocząć lub wyskoczyć na szlak prosto z kampera bez kombinowania. A jeśli nie śpisz w aucie, tuż obok znajdziesz parking. Duży, tani, bez stresu. Płacisz parę złotych i masz cały dzień luzu lub zaparkuj tuż przy rezerwacie, ale tam zapłacisz. Stąd już tylko kilka kroków i wchodzimy na trasę. Biała Woda, przełęcz rozdziela wysoka, powrót przez Homole, klasyczna pętla przez Małe Pieniny. Widoki, przyroda, trochę potu i masa frajdy. Gotowi? No to ruszamy. Witajcie kochani, nowe miejsce. Tutaj kawałek macie zaraz dojście do rzeczki. Do góry jest zaraz kolejka, można sobie wjechać na botwinkę, zjeść tam coś, popatrzeć sobie na ładne widoczki, albo można sobie wjechać i zjechać Homolem, zejść Homolem na dół i tutaj dojść na nogach. Tutaj macie zejście do rzeczki. Może nie jest to zejście do krytej pływalni, no ale to są górki, nie? No i tu jest taka ścieżka, tu zresztą woda płynie i tam na dół się wchodzi do rzeczki. To i miejsce fajne, cisza, spokój, oczywiście darmowe. Pogoda się zrobiła wreszcie, jak widzicie, więc dzisiaj w planie mamy Białą Wodę, wysoką i taką pętelkę. Zrobimy około 16 km, 15,5 km i wejdziemy Homolem do Jaworek z powrotem. No i wyszliśmy z parkingu. No i pierwszy kierunek około kilometra, półtora może na drugi parking koło Białej Wody. Tam żeśmy nie parkowali, bo tam wychodzi dosyć drogo. Tu macie cennik. Parking nieszczerzony oczywiście. 3 zł, 7 zł to jest oczywiście za godzinę. km 200 metrów od parkingu. Wchodzimy do rezerwatu Biała Woda, jednego z 3 rezerwatów przyrody w Małych Pieninach. Powstał w 1963 roku i obejmuje ponad 33 hektary wapiennych skał, łąk i potoków. Ta dolina to naturalna granica. Po lewej Beskid Sądecki, po prawej Małe Pieniny. Jesteśmy dokładnie na styku 2 światów geologicznych. Ten potok, który słyszysz, to Biała Woda. Niesie krystalicznie czystą wodę, która zawdzięcza nazwę jasnym wapieniom dna. Po lewej Smolegowa Skała. Masyw zbudowany z jurajskich wapieni sprzed 150 milionów lat. Po prawej Sfinks, czyli czerwona skałka. Zawiera związki żelaza, stąd rdzawy kolor. Obie turnie to klasyczne przykłady pienińskiego pasa skałkowego, unikalnego geologicznie fragmentu Karpat. To nie jest zwykła dolina, to miejsce, gdzie odsłaniają się skały sprzed 150 milionów lat. Żywy przekrój historii Ziemi od czasów, gdy nad tym miejscem szumiało ciepłe, kredowe morze. To wejście na Białą Wodę robi wrażenie. Jest to taki podobny wąwóz jak Homole, jest mniejszy, może mniej widowiskowy. Cały czas idziemy takim wąwozem, skałki z jednej, skałki z drugiej strony. Co jakiś czas mijamy taki bród, to jest trzeci chyba, już 4, ale za każdym razem przy tym brodzie zaraz są zorganizowane mostki. Te łąki kiedyś należały do łemkowskiej wsi Biała Woda. Po 1947 roku, po akcji Wisła, wieś zniknęła z mapy. Zostały tylko kamienne piwnice, stare jabłonie i cerkiewne krzyże przy drodze. Wapienne skały rezerwatu kryją rzadką roślinność. To jeden z niewielu rejonów w Polsce, gdzie rosną relikty epoki lodowcowej, dębik ośmiopłatkowy, konietlica alpejska, pępawa żakina. Na stromych ścianach można wypatrzyć sokoła wędrownego, a latem nad murawą polatuje niepylak Apollo. Motyl uznawany za gatunek wskaźnik czystości środowiska. To miejsce przyciąga nie tylko widokami. To żywy teren badań, fragment zapomnianej historii i cenny azyl dla rzadkich gatunków. Rezerwat, który warto poznać bliżej, nie tylko przejść. Pierwsze takie poważniejsze podejście miało
około 250 metrów długości. Idziemy tam do tego lasu i tam w zasadzie będziemy już na grzbiecie, ale widoki jakie się stąd rysują, podejdę jeszcze trochę wyżej. Pięć 5,5 km od parkingu. Jesteśmy na przełęczy Rozdziela. Jeden z kilku mega widokowych punktów w Pieninach. W zasadzie jesteśmy tutaj na granicy Beskidu Sądeckiego. Tam już jest Beskid Sądecki, a my idziemy w dół w stronę Pienin. No jest tu cudnie. Stoimy na przełęczy Rozdziela. 803 metry nad poziomem morza, miejsce wyjątkowe pod każdym względem. Tu kończą się Pieniny, a zaczyna Beskid Sądecki. Tu też biegnie granica polsko-słowacka. To siodło rozdziela dwa światy, nie tylko geograficznie, ale i historycznie. Przed wojną spotykały się tu kultury. Po jednej stronie Łemkowie, po drugiej Spiszacy. Po akcji Wisła wszystko się zmieniło. Pola zarosły, ludzie zniknęli, ale przestrzeń została. Widok stąd to jedna z największych nagród na całym szlaku. W pogodny dzień widać stąd Gorce, Pieniny z wysoką i 3 koronami na czele, pasmo Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, a jak się przyjrzymy, to nawet Tatry i Babią Górę. Latem pasą się tu owce, to efekt powrotu do tradycyjnego wypasu. A po prawej stronie, przy granicy, widać jeszcze resztki bacówki z czasów PRL. Przełęcz. Rozdziela nie jest celem, to miejsce przejścia, ale zatrzymaj się tu na chwilę. To jeden z tych punktów, gdzie góry mówią więcej niż przewodniki i wszystkie fotografie świata. Z przełęczy Rozdziela z kilkaset metrów schodzimy do doliny. Niesamowicie widowiskowe miejsce, pięknie eksponowane jest na Pieniny. Po prawej stronie mijamy 3 korony, w zasadzie 3 korony od każdej strony dzisiaj chyba zobaczymy. I kolejny widoczek na 3 korony z tej perspektywy teraz. Po 300 metrach dochodzimy do doliny. Widoczki z każdej strony są przecudne. No i zostaje nam podejście teraz takie pod kolejny pagórek. Nie jest za wysoko. I tutaj w dole te wszystkie skałki po prawej stronie to się rysuje rezerwat Biała Woda. I kolejny widoczek, tym razem na Lubań i Gorce. Na Lubaniu na samej górze wieża. No i kochani, schodzimy do kolejnej doliny, ale przepiękny widok. 3 korony odsłaniają się znowu z innej strony. Przed nami wysoka. Każda kropla potu jest warta, żeby tutaj podejść i zobaczyć ten widoczek. Przerwa, szybka kawka, przy przepięknych widoczkach i idziemy dalej. Kolejne podejście do góry, dosyć forsowne, ale krótkie. I mamy 10 km. Po krótkim, ale dosyć forsownym podejściu skręcamy w prawo, cały czas niebieskim szlakiem.
Kawałek z masakrycznym błotem. Byłaby wywrotka, gdyby nie kije. I idziemy dalej. Jesteśmy tuż przed Wysoką i to dobry moment, by powiedzieć parę rzeczy o tym szlaku. Póki jeszcze nie jesteśmy zmęczeni widokami ze szczytu. Ten wariant przez Białą Wodę to strzał w dziesiątkę. Spokojnie, dziko, z klimatem, mało ludzi. A wrażenie, jakbyśmy przeszli przez prywatny kawałek Pienin. Przełęcz rozdziela, zaskoczyła nas. Krótka wspinaczka i nagle otwiera się pełna panorama z Pieninami właściwymi. Beskidem Sądeckim i Gorcami. No i ta przestrzeń, zero komercji, tylko natura. Trasa jest zróżnicowana. Najpierw płasko, potem podejście, teraz lekki grzbiet i zaraz typowo pienińska skała. To szlak, na którym naprawdę coś się dzieje, nie tylko w nogach, ale i w głowie. No dobra, idziemy na górę. Stało jakieś 160 metrów do szczytu. Idziemy na górę. Wysoka, czyli wysokie skałki, 1050 metrów nad poziomem morza, najwyższy szczyt całych Pienin, mimo to zaskakująco spokojny. Podejście krótkie, ale konkretne, wąska ścieżka, kilka schodków, poręcze. A na górze mały skalny balkon z barierką i szeroką panoramą. Tatry na południu, Gorce i Beskid Sądecki na północy, a pod nami zielone fale małych Pienin. To miejsce równie popularne jak Trzy Korony. Wybrać się tutaj najlepiej z samego rana. Najkrótszy szlak przez wąwóz Homole. A geologicznie stoimy na wapieniach sprzed 150 milionów lat. Odporne skały, które przetrwały wszystko i dziś dają najlepszy punkt widokowy w regionie. Tak, kochani, widoczek przedni. Warte tej pętelki, prawie 15 kg w nogach, ale super jest. Tak, pozdrawiamy z Wysokiej. Pozdrawiamy z Wysokiej. Z balkonów, z Wysokiej schodzimy na dół. Można sobie w drodze powrotnej podejść. Tam jeszcze będzie niżej jeszcze jeden. To wam pokażemy. Każdy balkon jest usytuowany na troszeczkę inną perspektywę. Kinga stwierdziła, że to jest błąd robić te balkony po zejściu z Wysokiej, bo po prostu już nie robią wrażenia. Oczywiście. Wchodzić po kolei. Wchodzić po kolei. Pierwszy balkonik, drugi, na końcu trzeci. No, naprawdę. Bo ja zobaczyłam od najpiękniejszej strony i teraz ten dół. To już nie robi wrażenia Słabiutki. takiego. Schodzimy z Wysokiej, zejście jest bardzo strome. Podejście z tej strony od Homola też jest bardzo strome. Myśmy wybrali sobie tą dłuższą opcję, żeby więcej zobaczyć, ale się na summa summarum okazało, że bardziej łagodniejsze podejście tam było z tamtej strony, mimo że na tą przełęcz rozdziel było dosyć stromo. Idziemy na dół. Tu nie chodzi tylko o ładne miejsca. Chodzi o styl życia, wolność, własne tempo i to, że możesz obudzić się z takim widokiem, na jaki masz ochotę. Jeśli czujesz to tak samo, zostaw suba, daj lajka i wrzuć na kolejny odcinek. Pokazujemy miejsca i szlaki z klimatem, dzikie spoty i miejsca, gdzie kamper naprawdę ma sens. Do zobaczenia na kolejnym postoju albo gdzieś na szlaku.